Czy grzyboznawca potrzebuje licencji? Kufel odpowiedzi, korporacje i dostęp do zawodów. Chciałbyś zostać grzyboznawcą? Albo może kucharzem okrętowym? A muzealnikiem? Śmiało, pod warunkiem, że wcześniej sprostasz państwowym wymogom, podobnie w przypadku niemal 360 innych zawodów regulowanych. Ale po co w ogóle regulować dostęp do zawodów? Konieczność regulowania zawodów od strony prawnej uzasadniamy interesem publicznym, czyli w sumie wypadkową pomiędzy interesami społeczeństwa a interesami państwa, sprowadzającymi się do stabilności systemu gospodarczego. Od strony ekonomicznej uzasadniamy tak zwanymi zawodnościami rynku, czyli przede wszystkim asymetrią informacji, brakiem wiedzy klienta o właściwej usłudze, pokusą nadużycia, w której ten brak wiedzy może zostać wykorzystany, oczywiście ekonomicznie, oraz negatywnymi efektami zewnętrznymi, które dla systemu może powodować brak kompetencji usługodawcy. Część zawodów powinna być regulowana. Dotyczy to zwłaszcza tych zawodów, gdzie wymagane są unikalne umiejętności, które są trudne do skopiowania przez inne osoby. Na przykład chirurg klatki piersiowej. Natomiast wiele zawodów nie wymaga tego typu regulacji, ponieważ może być stosunkowo łatwo zastąpiona przez inne osoby. Przykładem takiego zawodu może być taksówkarz. W większości zawodów działa prosty mechanizm. Im więcej konkurencji, tym wyższa jakość usług. Nawet jednak zawody niewymagające szczególnych regulacji bywają regulowane. Trzeba też pamiętać, że osoby wykonujące zawód, który może stać się zawodem regulowanym, mają w tym również niekiedy swój interes i dążą poprzez najrozmaitsze naciski polityczne, lobbying do tego, by takie zamknięcie zawodu w postaci nadania mu statusu zawodu regulowanego uzyskać. Wraz ze wzrostem liczby regulacji związanych z zawodami wcale nie musi rosnąć jakość świadczonych usług, a wręcz przeciwnie, ta jakość może spadać. Gdy w 2013 roku polski rząd z inicjatywy Jarosława Gowina zderegulował dostęp do części zawodów, oburzeniem zawrzeli nie tylko agenci nieruchomości, lecz także adwokaci, notariusze i radcy prawni. A czy na deregulacji ucierpieli także zwykli ludzie? Deregulacja dostępu do części zawodów regulowanych, jaka miała miejsce przed kilku laty w Polsce, przyniosła raczej korzystne skutki. Zauważcie Państwo, że mamy coraz mniej skarg na to, że dostęp do określonych zawodów bywa ograniczany w sposób sztuczny. Stowarzyszenia zawodowe nieustannie szukają sposobu na zapewnienie sobie ustawowych przywilejów. Próbowano nawet regulować zawód dziennikarza, na razie bez skutku. Farmaceuci z Naczelnej Izby Aptekarskiej znaleźli za to sposób na przejęcie całej branży. Kiedyś nową aptekę mógł otworzyć każdy z 40 milionów Polaków, dzisiaj jeden z 30 000 farmaceutów. Kiedyś nową aptekę otwierało się tam, gdzie potrzebowali tego pacjenci, dzisiaj otwiera się tam, gdzie pozwalają na to administracyjne wymogi geograficzne bądź demograficzne. W połowie roku 2017 w Polsce weszła w życie nowelizacja prawa farmaceutycznego, potocznie nazywana apteką dla aptekarza. W myśl tej regulacji nową aptekę może otworzyć jedynie farmaceuta bądź spółka osobowa farmaceutów po spełnieniu szczegółowych obostrzeń geograficznych i demograficznych. Nowa apteka nie może się otworzyć, jeżeli byłaby zlokalizowana bliżej niż 500 metrów od już istniejącej apteki oraz nie może się otworzyć, jeżeli przypadałaby na mniej niż 3000 mieszkańców w danej miejscowości. Korporacja aptekarska od lat naciskała na wprowadzenie ustawy apteka dla aptekarza, który jest swoistym zamknięciem rynku i powoduje, że korporacja aptekarska staje się kontrolerem rynku, a nie kontrolerem zawodu, do czego została powołana. Natomiast w Polsce poza przedsiębiorcami, którzy są farmaceutami, działają także przedsiębiorcy, którzy farmaceutami nie są i oni są jak najbardziej przeciwni tego typu regulacjom, bo uważamy, że na rynku powinien działać każdy dla dobra pacjenta na zasadach konkurencji w taki sposób, żeby pacjenci otrzymywali jak najlepszy serwis w jak najlepszych cenach.
Pandemia jest okazją do postępu technicznego związanego z rozwojem usług IT. W związku z tym może być bardzo dobrą okazją do deregulacji części zawodów. W związku z tym powinno się dokonać przeglądu listy zawodów regulowanych w naszym kraju, a ponieważ ta lista jest najdłuższą w Europie, na pewno znalazłoby się coś, z czego można byłoby zrezygnować. Próba ograniczenia dostępu do zawodów, czy ogólnie rzecz biorąc konkurencji, to jedna z twarzy kapitalizmu kolesiów. Przestrzegał przed nią już nawet Adam Smith. W czasie kryzysu wolność wykonywania zawodów i brak biurokratycznych barier do rozpoczynania działalności w danych branżach są szczególnie ważne. Chodzi o miejsca pracy. Ekonomiści wyliczają, że rządowe licencje ograniczają podaż pracy w danych branżach od 17 do nawet 27%.